Witam Państwa bardzo serdecznie. Po pierwsze, przepraszam, że się lekko spóźniłem, nie doceniłem trasy, bo jechałem tutaj z Krakowa 2,5 godziny, także troszkę korki mnie dopadły po drodze. Ja spróbuję, jeszcze chwileczkę muszę Państwo poczekać, ja spróbuję znaleźć w związku z tym same slajdy. Nie jest dobrze. Muszę Państwa mi dać momencik jeszcze czasu. No właśnie, żeby nie wyłączyło z pracy. Dobrze, udało się zrobić. Slajdy są bardzo ubogie w grafikę, ale i tak się przydadzą. Na początku może kilka słów o mnie i czemu ja właściwie Państwu opowiadam o tym koronawirusie i właściwie większości ludzi opowiadam aktualnie o koronawirusie właśnie. Ja się tym tematem zajmuję właściwie zanim się stał modny, bo zacząłem przed jeszcze epidemią SARS w 2002 roku. Wtedy zacząłem pracę na Uniwersytecie w Amsterdamie właśnie nad koronawirusem. Udało nam się zidentyfikować nowego ludzkiego koronawirusa, a właśnie koronawirusa N63. To jest jeden z wirusów, które nas zakażają co roku. No i wtedy to zaczął być mój temat. Później się okazało, że ta pandemia, która przyszła w 2002 roku, to też był koronawirus. W 2007 roku wróciłem do Polski i założyłem laboratorium na początku na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, gdzie mieliśmy laboratorium drugiej klasy, a równolegle zaczęliśmy pracę nad stworzeniem takiego prawdziwego laboratorium wirusologicznego, czyli BSL-3, czyli takiego laboratorium, w którym bezpiecznie można pracować z wirusami, które właśnie, jak widać na załączonym obrazku, stwarzają problemy. To laboratorium uruchomiliśmy kilka lat temu, no i po tych pierwszych wdrożeniach zaczęliśmy pracę z różnymi rzeczami, które są problematyczne. No, staramy się pracujemy głównie na koronawirusach, ale staramy się też odpowiadać na te zagrożenia, które się pojawiają. Mamy mały zespół, który pracuje nad flawirusami, czyli na przykład wirus zachodniego Nilu, wirus Zika, czyli generalnie wirusy, które pojawiają się w ludzkiej populacji niespodziewanie i mogą narobić troszkę szkód. Ale może przejdźmy do samych koronawirusów, bo chciałem tak troszkę od początku opowiedzieć właściwie, co to są te koronawirusy i co się właściwie dzieje w tej chwili. Wiem, że część z Państwa na pewno doskonale wie, czym są koronawirusy, ale jednak mimo wszystko spróbuję ten temat trochę wprowadzić. Koronawirusy to jest bardzo duża grupa wirusów RNA, czyli takich, które posiadają materiał genetyczny w postaci pojedynczej nici RNA. To RNA jest stosunkowo duże, to ma około 30 000 nukleotydów. Jak na wirusy RNA to są giganty. I to RNA jest upakowane w wirionach, to są wiriony opłaszczone, to są zdjęcia elektronowe. W połączeniu z białkiem strukturalnym nukleokapsydu tworzy taki zbity rdzeń, który jest otoczony błoną białkowo-lipidową pochodzącą z naszych komórek, w której zanurzone są białka wirusowe tworzące tą strukturę taką pseudokolistą. One nie są idealnie koliste, ponieważ to są twory obłonione, więc one są troszeczkę pleomorficzne. To, co jest charakterystyczne i to, od czego te wirusy wzięły swoją nazwę, to jest właśnie taka obwódka dookoła, która komuś skojarzyła się z koroną słoneczną.
i stąd nazwał tą grupę wirusów koronawirusami. To były lata 40., kiedy jeszcze tak naprawdę o tych wirusach wiele nie wiedziano, więc tak naprawdę ta nomenklatura, ta systematyka była oparta o to, jak te wirusy wyglądają pod mikroskopem elektronowym. I w tych latach 40. zidentyfikowano właśnie pierwsze zwierzęce koronawirusy. Przez sporo czasu nie zdawano sobie sprawy, że te wirusy również stanowią problem dla ludzi. W latach 60. również w podobny sposób znaleziono, że istnieją koronawirusy, czy wirusy o takim kształcie, które zakażają ludzi. Przeprowadzono całą serię badań. Okazało się, że to są wirusy związane z chorobami układu oddechowego, które nie są specjalnie poważne i na jakiś czas ten temat gdzieś tam przygasł. No ale wracając do samych tych wirusów i ich struktury, ta korona, ta charakterystyczna obwódka dookoła tego wirusa to są białka, tak zwane białka spike. To są najważniejsze białka tego wirusa, czyli białka, które odpowiadają za związanie się z komórką gospodarza, czyli z receptorem na powierzchni komórki gospodarza i wejście do wnętrza tej komórki. Czyli ten pierwszy etap jest determinowany właśnie przez to białko tworzące tą taką charakterystyczną koronę. Czemu mówię, że to jest jedno z najważniejszych białek? Dlatego, że w zależności od tego, do czego takie białko ma powinowactwo, czyli do czego może się przyczepić, taki wirus powoduje albo zapalenie wątroby, albo zapalenie płuc. W zależności od tego, jak się mocno chwyta, może powodować lżejszą chorobę, cięższą chorobę, a w zależności od tego, do jakiego gatunku się chwyta, bo oczywiście mamy między białkami ludzkimi a zwierzęcymi są różnice, w zależności od tego, do jakiego gatunku się, białka pochodzącego z jakiego gatunku się chwyta, taki gatunek jest narażony. I tak naprawdę wszystkie te takie pojawiające się wirusy, koronawirusy nowe, to co się dzieje, to właśnie to białko adaptuje się do białek ludzkich i taki wirus uzyskuje zdolność wstępu do komórek ludzkich. W tej błonie są jeszcze dwa inne białka strukturalne. Białko błonowe, to jest takie białko, które tworzy, utrzymuje ten kształt kolisty, lekko pleomorficzny, jednak kolisty, i białko envelope, które odpowiada za odcinanie tych wirusów z powierzchni komórki gospodarza. Jeżeli sobie popatrzymy na to, co jest we wnętrzu tego wirusa, to zobaczymy genom, który jest bardzo mocno upakowany. To jest genom, tak jak mówiłem, RNA, którego 2/3 na początku zajmuje tak naprawdę pojedyncza ramka odczytu kodująca całą maszynerię, która jest potrzebna temu wirusowi do replikacji, czyli wszystkie polimerazy, helikazy, wszystkie metylotransferazy, proteazy, czyli cała ta maszyneria, która po pierwsze przesterowuje komórkę na produkcję wirusów, a po drugie powoduje, że nasz układ immunologiczny cały czas myśli, że wszystko jest w porządku. To wszystko jest kodowane właśnie w tej pojedynczej, wielkiej poliproteinie, która powstaje bezpośrednio z genomowego RNA. Natomiast na końcu 3', ta 1/3 genomu, to są geny kodujące te białka, o których przed chwileczką mówiłem, czyli białka strukturalne budujące sam wigion. No dobrze, no to mamy w tym momencie koronawirusy, mamy kształt, mamy nazwę, mamy mniej więcej schemat genomu. No to przejdźmy do tego tak naprawdę, co się właściwie dzieje w tym momencie. Jeżeli popatrzymy sobie na to, co to są koronawirusy w takim ujęciu, czy one są problemem dla nas, dla zwierząt, nietoperze, pojawiają się węże w tych historiach wszystkich, to jeżeli popatrzymy na całą grupę koronawirusów, możemy zobaczyć, że w tej grupie są takie 4 podgrupy: alfa, beta, gamma, delta. Nas te gamma, delta w ogóle nie interesują, to są wirusy ptasie, one są z punktu ekonomicznego punktu widzenia bardzo ważne, ponieważ zarażają na przykład drób i powodują gigantyczne straty. Tam już się udało to ogarnąć, już jest w tym momencie szczepionka dla ptactwa, którą się podaje tak naprawdę, więc one jakby nie są problemem. Natomiast jeżeli skupimy się na tych wirusach, które mogą stanowić dla nas problem, zobaczymy, że z kolei tutaj są dwie takie większe grupy, właśnie alfa, beta, gdzie mamy sporo wirusów zakażających ludzi, na przykład ten właśnie N63, 229E, HKU1, OC43, ale mamy również wirusy, które zakażają zwierzęta, świnie, koty, psy, ale jeżeli popatrzymy głębiej, mamy również tutaj nietoperze. Dlaczego? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli popatrzymy na ekologię koronawirusów, okazuje się, że to są głównie wirusy nietoperzie. Tak naprawdę w przypadku nietoperzy mamy do czynienia nawet nie z kilkoma, ale jest kilkaset, kilka tysięcy różnych
gatunków i podgatunków, które występują u nietoperzy. W tych nietoperzach one się czują doskonale i okazuje się, że te wszystkie infekcje, które my widzimy u zwierząt i u ludzi, a może nie wszystkie, ale większość przynajmniej, pochodzą tak naprawdę z wirusów przeniesionych ze świata nietoperzy. Raz na jakiś czas pojawia się jakiś wirus w świecie nietoperzy, który uzyskuje zdolność do przeniesienia się na inny gatunek. Najczęściej to nie jest człowiek. Właściwie do tej pory nie stwierdzono przypadku takiego, żeby to człowiek zarażał się od nietoperzy. Najczęściej to są zwierzęta, z których on jest w bliskim kontakcie, czyli dzikie zwierzęta. A w przypadku wirusa SARS, jedynki, to były łaskuny, to były jenoty. W przypadku wirusa MERS, no to akurat dzikie jak dzikie, to są wielbłądy. Natomiast w przypadku tego nowego wirusa wydaje się, że na razie nie jesteśmy pewni. Wydaje się, że nie jesteśmy pewni. Natomiast to, co jest ważne, to jest obraz tego, co do tak naprawdę grudnia było wiadomo. Mamy 4 ludzkie koronawirusy, które są z nami cały czas. To są właśnie koronawirusy N63, koronawirus 229E, OC43, HKU1. I to są koronawirusy, które są odpowiedzialne u ludzi za około 20% przeziębień. Czyli jeżeli jesteście Państwo chorzy w czasie zimy, to jest mniej więcej 1/5 tych przypadków jest spowodowana właśnie przez te koronawirusy. Te koronawirusy są z nami od bardzo, bardzo długiego czasu. Próby datowania, kiedy one się pojawiły u ludzi, sięgają tak naprawdę roku 1000-1200 i widać, że te gatunki systematycznie się pojawiały. Teraz do końca XX wieku mieliśmy tylko to, zresztą to jest tutaj, ale to zaraz wytłumaczę, z czego to wynika. Do końca XX wieku mieliśmy tylko to, po czym pojawiły się kolejne nowe gatunki. Teraz wróćmy jeszcze do tych gatunków, które krążą, czyli tych gatunków sezonowych. Co mam na myśli, mówiąc, że one się pojawiały w konkretnych latach? Mam na myśli to, że prawdopodobnie mieliśmy do czynienia właśnie z takimi pandemiami czy epidemiami lokalnymi, zależy od tego, jaki zasięg był w danym roku tego wirusa, który rozprzestrzenił się na cały świat i z nami został, czyli on nawraca w tym momencie co sezon. To jest historia, my to zgadujemy, patrząc na to, co się dzieje teraz. Zaczął się wiek XXI, pojawił się wirus SARS-1 w 2002 roku. Wirus SARS pojawił się w połowie listopada 2002 roku. Błyskawicznie rozniósł się po całym świecie, wzbudzając panikę podobną do tej, z którą mamy do czynienia w obecnym roku, żeby zniknąć, bardzo szybko zniknąć. W maju zaczęła liczba przypadków spadać, natomiast w czerwcu właściwie ogłoszono koniec pandemii i wirus zniknął i już nigdy nie wrócił do nas. Przez długi czas po tym wydarzeniu, po tym jak się pojawił SARS, pojawiały się komentarze na temat tego, że ten wirus SARS może do nas wrócić, że może pojawić się nowy wariant. Te komentarze zaczęły cichnąć. W międzyczasie mieliśmy grypę pandemiczną w 2009 roku. Pojawiła się grypa pandemiczna, jakby temat koronawirusów zupełnie zniknął. I dokładnie 10 lat po tym, kiedy pojawił się SARS u ludzi, pojawił się drugi wirus, MERS. Pojawił się wirus MERS na zupełnie innym terenie, który znowu rozpoczął panikę leciutką. Przebieg tej epidemii był zupełnie inny, dlatego że wirus SARS był wirusem ludzkim, który przenosił się pomiędzy ludźmi, natomiast wirus MERS pozostał wirusem zwierzęcym. Wirus MERS jest cały czas z nami. To jest wirus, który ma śmiertelność na poziomie około 35-40%. Natomiast żeby się nim zarazić, my musimy spotkać się z wielbłądem, czyli de facto musimy pojechać na Półwysep Arabski, gdzie te wirusy są bardzo popularne i w momencie, kiedy wejdziemy w kontakt z takim wielbłądem, mamy szansę zarazić się wirusem MERS i co roku notuje się przypadki, co roku notuje się ofiary śmiertelne związane z tym wirusem. Teraz wróćmy jeszcze do tego, co się właściwie wydarzyło. To są fakty, że pojawiły się te wirusy, natomiast jak to się stało? W przypadku wirusa SARS wirus pojawił się również na terenie Chin. Pojawił się
wydawało się znikąd, okazało się, że historia jakby ewolucji tego wirusa jest taka, że to jest wirus, który był u nietoperzy, ponieważ pojawił się w pewnym momencie wariant, który był w stanie przenieść się na zwierzęta, on przeniósł się właśnie na zwierzęta dzikie, takie jak łaskony i jenoty. I on w tych zwierzętach dzikich zaczął ewoluować. Zaczął robić dokładnie to samo, co robi teraz ten wirus SARS-2 u ludzi, czyli zaadoptował się, zaczął się zmieniać, powstały warianty zwierzęce i te zwierzaki sobie z tym żyły do momentu, kiedy nie weszły w bliski kontakt z człowiekiem. Niestety te zwierzaki są, czy były, bo w tym momencie to jest zabronione, były traktowane jako pokarm i sprzedawane na targach w Chinach. W momencie, kiedy tak bliski kontakt między zwierzakami i ludźmi został stworzony, w pewnym momencie pojawił się wariant, który był w stanie zarażać człowieka. Czyli był w stanie zarażać człowieka, przeniósł się na ludzi, zaczął się rozprzestrzeniać i ten wariant różnił się tak naprawdę tylko i wyłącznie 2 mutacjami punktowymi w obrębie tego białka spike, czyli tego białka odpowiedzialnego za związanie się z receptorem na powierzchni komórki. Czyli 2 mutacje punktowe wystarczy w tym obrębie tego najważniejszego z białek koronawirusowych wystarczyły do tego, żeby zmienić wirus kompletnie niegroźny dla ludzi, który zakaża łaskóny i jenoty, w coś, co stanowiło potencjalne zagrożenie dla świata. Potencjalne, bo też, tak jak mówiłem, on się bardzo wydajnie przenosił między ludźmi, ale w pewnym momencie zniknął. Druga historia, takie troszkę historii ewolucyjnej koronawirusa, to był MERS. To był wirus MERS, który, tak jak mówiłem, również przeniósł się ze świata zwierzęcego, tym razem z wielbłądów. Natomiast historia ewolucyjna pokazuje, że tak naprawdę ten ciąg zdarzeń był dokładnie taki sam. To jest wirus pochodzący oryginalnie od nietoperzy. On prawdopodobnie przez jakiegoś gospodarza pośredniego jeszcze przeniósł się na wielbłądy i w tych wielbłądach on jest endemiczny. On cały czas zakaża te wielbłądy. I w pewnym momencie on nabył zdolności do przenoszenia się na ludzi. Z czym mieliśmy tutaj szczęście, to było to, że ten wirus o tej bardzo wysokiej śmiertelności nie przenosi się pomiędzy ludźmi. W związku z tym nie ma możliwości powstania epidemii, nie ma możliwości tego roznoszenia epidemicznego na świecie. I mimo tego, że on istnieje, tak naprawdę niewiele ludzi o nim wie, a nawet jeżeli wie, to też im się wydaje, że to jest coś, co gdzieś tam zniknęło. Także to jest ta historia, która wydawała się być zamknięta do stycznia dla nas tak naprawdę tego roku. Oczywiście, jeżeli ktoś się pyta, czy ten wirus nowy to jest twór stworzony w laboratorium, ja zawsze odpowiadam, że nie, z prostego powodu. My wiedzieliśmy, że on się pojawi. Wszyscy wiedzieli, którzy pracowali z tą grupą wirusów, ponieważ patrząc na tą dynamikę wydarzeń w poprzednich latach, w poprzednich wiekach, mniej więcej można założyć, że raz na dekadę, statystycznie znowu, pojawia się nowy koronawirus. My nie wiedzieliśmy, co się pojawi, my nie wiedzieliśmy, gdzie się pojawi, nie wiedzieliśmy, jak bardzo będzie poważny, natomiast faktycznie wiedzieliśmy, że coś takiego nastąpi i też staraliśmy się troszkę do tego tak naprawdę przygotować. Ciężko jest przygotować się na coś kompletnie nieznanego, ale przynajmniej merytorycznie się przygotować, czy na przykład organizując właśnie laboratoria gotowe na przyjęcie takiego nietypowego gościa. No dobra, no ale co się właściwie w takim razie wydarzyło, że pojawił się nasz wirus SARS-2. SARS-2 nazywany również COVID-19, to jedno sprostowanie, SARS koronawirus 2 to jest oficjalna nazwa nadana temu wirusowi. COVID-19 to jest nazwa choroby nadana przez Światową Organizację Zdrowia, czyli SARS koronawirus 2 powoduje COVID-19. Czasami używa się tego zamiennie i mówi się o wirusie COVID-19, czy tam koronawirusie związanym z COVID-19. No dobra, no ale skoro ja mówię, że wiedzieliśmy, że się pojawi, czyli że muszą być jakieś przesłanki, że tak naprawdę wiemy, skąd on się wziął. No i tu pojawia się problem. Pod koniec grudnia pojawiły się informacje w Chinach o tym, że pojawiła się jakaś nowa choroba. Tam wszyscy wiemy, że tam pojawiły się pewne kontrowersje polityczne. Natomiast bardzo szybko Chiny zakomunikowały światu i WHO, że faktycznie pojawiło się pewne zagrożenie i że oni nie wiedzą, skąd ono się wzięło. Pojawiła się masa plotek, począwszy od właśnie historii spiskowych, jak to Chińczycy stworzyli wirusa,
Tu pojawiają się różne warianty, albo dlatego, żeby wykorzystać jako broń biologiczną, albo po to, żeby jakby zakazić ludzi starszych, bo on te starsze osoby najbardziej tak naprawdę dotyka. Ostatnio widziałem historię, że to Amerykanie stworzyli i rzucili na teren Chin. Pojawiły się właśnie różne takie absurdalne historie, natomiast pojawiły się między innymi również takie pogłoski o tym, że on na przykład pochodzi od węży. I różne te gatunki zostały przedstawione, że te węże są zagrożeniem, że to dlatego, że Chińczycy jedli nietoperze, to ten wirus się pojawił. Różne tego typu historie zaczęły krążyć. Z góry powiem, że my tak naprawdę odpowiedzi w sprawie tego wirusa nie mamy jeszcze żadnych, takich kompletnie absolutnych. W tym momencie absolutów nie ma, mijały 2 miesiące, cały czas próbujemy się dowiedzieć, co się dokładnie wydarzyło, ale wydaje się, że prawdopodobna jest taka sama ścieżka jak w przypadku SARS i MERS, że ludzie nie zarazili się bezpośrednio od nietoperzy, ponieważ ten wirus również jest wirusem nietopezim. Bardzo bliscy kuzyni tego wirusa są znajdowani u nietoperzy żyjących w tym regionie. A wydaje się najbardziej prawdopodobnym gospodarzem w tym momencie łuskowiec, czyli zwierzątko, które wbrew pozorom jest ssakiem, chociaż na to nie wygląda. Tu są kontrowersje, czy to na pewno on był tym bezpośrednim przenosicielem, natomiast za tym, że on był tym gospodarzem pośrednim, przemawia fakt, że niestety to fajne zwierzątko jest traktowane troszkę spożywczo w Chinach, ponieważ jest zjadane, plus te łuski są traktowane jako bardzo ważny składnik w medycynie chińskiej, więc jakby jest spełniony ten warunek bliskiego kontaktu między ludźmi a zwierzakami. I u tego zwierzaka znaleziono pokrewne wirusy. Dlaczego mówię, że nie jest pewne, że ten gatunek akurat jest faktycznie tym przenosicielem? Dlatego, że nie znaleziono jeszcze konkretnie tego wirusa, a spodziewamy się, że znajdziemy dokładnie to samo tak naprawdę u zwierzaka i u człowieka, różnice się w pojedynczych miejscach i wtedy można powiedzieć, że to jest ten gatunek zwierzęcia, który przyniósł do nas wirusa. W każdym razie mniej więcej udało się wyśledzić to, co się wydarzyło w przyrodzie. No i zaczął się tak naprawdę duży wyścig z czasem, żeby zrozumieć, co się dzieje. Pierwsza rzecz, która jest właściwie najważniejsza, żeby zrozumieć, co się wydarzyło, to jest zobaczenie jeszcze raz tego drzewka. Ja to pokazałem chwilę wcześniej, żeby pokazać tę różnorodność tego, że są gatunki u zwierzaków, u nietoperzy, u ludzi. I tutaj jest ta grupa B. I w tej grupie B wyróżniamy wirusy, które są nam znane. One zakażają myszy, zakażają ludzi, zakażają bydło. I to są gatunki u ludzi przynajmniej niskopatogenne, a te dwie gałęzie to są gałęzie takie dosyć specyficzne. To jest gałąź MERS, a to jest gałąź SARS. Im dłuższa linia, tym bardziej są od siebie różne te dwa gatunki. Tutaj mamy wirus MERS i mamy dużo właśnie wirusów pochodzących od nietoperzy oraz tych, które pochodzą od wielbłądów. Natomiast tutaj mamy grupę SARS. Mówię nie SARS, tylko grupę SARS, dlatego że jeżeli popatrzymy sobie na te gatunki, które się znajdują, zobaczymy, że tak naprawdę to jest gigantyczna grupa, która została dawno temu nazwana SARS-like viruses, czyli wirusy podobne do SARS, która występuje u nietoperzy. Tutaj w tej grupie jest ciężko wręcz odróżnić gatunki, ponieważ to płynnie przechodzi jedno w drugie. To są bardzo zbliżone do siebie genetycznie warianty, które występują w populacji nietoperzy na całym świecie. I to, co się wydarzyło w 2002 roku, to ten na górze, ten SARS, koronawirus, uzyskał zdolność do przenoszenia się na ludzi, a to, co się wydarzyło teraz, to jego bliski kuzyn uzyskał zdolność do przenoszenia się na ludzi. Czyli te historie, te zastanawiania się w 2003 roku czy 2004 już, czy ten wirus na dobre od nas odszedł, czy on kiedyś będzie stanowił zagrożenie, okazało się nagle tą smutną prawdą, ponieważ okazało się, że może ten oryginalny SARS koronawirus, on faktycznie został wytępiony, ale mamy gigantyczny rezerwuar zwierzęcy, z którego co jakiś czas do ludzi wyciekają nowe wirusy. I pojawił się w naszym świecie SARS-2. Stąd jest ta nazwa też, że to nie jest nazwa, która jest błędem, jest pomyłką. Nie, tak naprawdę cała grupa nazywa się SARS-like viruses, w związku z tym Komisja do spraw właśnie nazewnictwa wirusów stwierdziła, że wartościowe i informatywne będzie nazwanie tego wirusa SARS-em numer 2. Teraz, tu jakoś słabo widać, to myślę, że tę mapkę dużo osób zna z Hopkinsa, mapka, która obrazuje gęstość występowania przypadków tego zakażenia, bo po tym, jak ten wirus okazał się być problemem w Chinach, pojawiły się raporty, że
No, że zaczyna się pojawiać problem, ponieważ jest infekcja podobna do SARS-u. Chińczycy podjęli próbę, żeby zahamować rozprzestrzenianie się tej infekcji. I tu oczywiście można różne interpretacje tworzyć tego, czy zrobili to w odpowiednim momencie, czy nie. Wydaje mi się, że zareagowali moim zdaniem bardzo szybko i bardzo dobrze, w bardzo trudny sposób. Zamknęli właściwie całą prowincję Hubei, czyli właściwie to miejsce, w którym ten wirus prawdopodobnie się narodził i zaczęły się rozprzestrzeniać bardzo szybko przypadki zakażenia. Zamknęli tą prowincję, nie udało się tego całkowicie uchronić. Ten wirus wydostał się do sąsiednich prowincji, natomiast tamte liczby zostały przytrzymane do bardzo niskich rozmiarów i infekcja wybuchła w Chinach. Oczywiście wzbudziła od razu przerażenie, od razu jakby zastanawianie się, co to będzie, czy to jest problem, czy to są Chiny, czy to jest problem nasz również europejski. No i przez długi czas wydawało się, że w tych Chinach uda się to opanować. Zaczęły się pojawiać pojedyncze przypadki na całym świecie, ale to były pojedyncze przypadki. Ktoś wracał z Chin, przywoził tego wirusa ze sobą, chorował, no i w większości przypadków wracał do siebie. Natomiast po jakimś czasie okazało się, że Chińczycy przez tę izolację im się udało opanować rozprzestrzenianie się tego zakażenia. Teraz to widać bardzo wyraźnie, że te liczby tam spadły bardzo nisko. Natomiast gigantycznym kosztem, ponieważ Chiny są właściwie, ta część prowincji, oczywiście nie całe, są w tym momencie zamknięte od początku roku, więc koszt jest gigantyczny. Nie wiemy, co się wydarzy w momencie, kiedy oni się otworzą, kiedy ta kwarantanna zostanie zdjęta. Natomiast okazało się jakiś czas później, że prawie im się udało, ale nie do końca, ponieważ wirus zaczął się rozlewać na sąsiednie kraje. Pojawił się nagły wysyp przypadków w Japonii, bardzo duży wysyp przypadków w Korei Południowej. Zaczęły się pojawiać coraz częstsze przypadki na całym świecie. No i jak wszyscy wiemy, takim epicentrum naszego świata teraz są Włochy północne, gdzie w tym momencie mamy gigantyczną epidemię tego koronawirusa, która idzie w sposób całkowicie niepowstrzymany w tym momencie. No i jak wiadomo, wszyscy się zastanawiamy, co będzie tutaj i czy my za chwilę będziemy go mieli u siebie i będziemy mieli dokładnie to samo u siebie. Jeżeli popatrzymy sobie też trochę historycznie na to, co się wydarza w tej epidemii, to jest bardzo fajna strona, która nie jest absolutnie naukowa, natomiast faktycznie, jak weryfikuje, to bardzo wiarygodnie agreguje informacje z WHO, z chińskiego CDC, ze wszystkich baz danych, pokazując i przedstawiając takie w bardzo prosty sposób analizy przypadków, które się pojawiają, łącznie z komentarzami. I ona pokazuje to, co się działo na świecie od początku, właśnie tu jest 22 stycznia, kiedy ten wirus przestał być już problemem pojedynczych przypadków i zaczął się roznosić epidemicznie. Jeżeli Państwo sobie zobaczycie to, co się działo, to jest 50 000, 100 000, 150 000, to jest wykres wczoraj. Mieliśmy na początku ten wzrost epidemiczny, który zaczął w momencie, kiedy Chiny wprowadziły kwarantannę, zaczął się załamywać. I już w tym momencie wszyscy zaczęli się cieszyć, że jest bardzo fajnie, że ten wzrost się załamuje. Oczywiście część osób wpadła w lekki niepokój. Tutaj mamy taki bardzo nietypowy skok, który nie wynika z tego, że nagły był przyrost liczby przypadków, tylko wynika z tego, że Chiny zmieniły sposób definicji przypadku. Z przypadku potwierdzonego przez metodami biologii molekularnej na przypadek określony klinicznie na podstawie zestawu objawów, ponieważ w oparciu o te 50 000 udało im się wypracować jakiś model oceny przypadków, głównie w oparciu o tomografię komputerową, no i badanie fizykalne zestawu objawów. Także to można tak naprawdę pominąć i jakby tą liczbę przypadków zwiększoną można gdzieś tutaj zaklasyfikować niżej. Po prostu oni dodali te przypadki, które wcześniej były niezdiagnozowane. No i wszyscy już się cieszyli, że jest bardzo fajnie, ponieważ to się załamuje i niestety wirus wydostał się na nowe tereny i zaczął się w tym momencie niepowstrzymanie rozprzestrzeniać po całym świecie. Też możemy sobie zobaczyć na wykres liczby nowych przypadków, gdzie to maksimum to było około 60 000, przepraszam, nie nowych, tylko aktywnych, 60 000 chorych w jednym momencie. Tutaj mieliśmy bardzo ostrą kwarantannę, liczba zaczęła spadać. Niestety w skali świata ta liczba znowu zaczyna troszeczkę rosnąć, czyli przybywa chorych w jednym momencie każdego dnia. Jeżeli sobie popatrzymy na wykres, który przedstawia liczbę przypadków poza terenem Chin, no też to nie wygląda optymistycznie, czyli to jest liczba nowych przypadków dziennie poza terenem Chin. Też to nie wygląda optymistycznie, bo osiągnęliśmy około 4000 nowych przypadków poza Chinami.
I duża część z tych przypadków przypada na Europę. Teraz to, co w tym momencie widzimy, to jest dosyć trudna sytuacja tak naprawdę do interpretacji dla każdego, ponieważ też pojawiają się pytania, ale co będzie? Nikt nie wie, co będzie, prawda? Nikt nie jest w stanie przewidzieć tak naprawdę, jak ta epidemia się będzie rozwijać. Prawdopodobnie ona obejmie niestety również te tereny Europy Północnej. I tak naprawdę pojawia się pytanie, czy jest się czego bać? Czy to jest choroba, która jest w jakiś sposób poważna? Czy jest to kaczka dziennikarska, czy to jest taka trochę mocniejsza grypa? Teraz te wyznaczniki, które się tak naprawdę można wykorzystać do oceny tego, co się dzieje, też nie są takie proste, dlatego że tym głównym wskaźnikiem jest śmiertelność, prawda? Ile z osób zarażonych umrze i tutaj popełniany, ja zaraz, bo to wymaga właśnie komentarza, i tutaj tak naprawdę ta interpretacja tego, jaka jest śmiertelność, nie jest taka prosta. Dlaczego? Dlatego, że prześledźmy, co się dzieje w momencie, kiedy dochodzi do zarażenia. Czyli to jest punkt 0, spotykam się z osobą, która jest zarażona, ten wirus się przenosi na mnie i w tym momencie tak naprawdę przez tydzień, 2, to jest średnio około tygodnia, ale ten okres czasu może się wahać od 2 dni do 14 dni. W ciągu tego tygodnia, 2 ten wirus namnaża się w moim organizmie bez żadnych objawów. Ja nie jestem świadomy tego, że jestem chory i na przykład podróżuję na konferencję do Stanów. Po tym punkcie pojawiają się objawy, które są bardzo niespecyficzne. Czyli co się dzieje? Ja zaczynam mieć katar, może mi gardło boleć. Ten wirus może się namnażać we wszystkich komórkach naszego układu oddechowego, czyli komórki urzęsione w tchawicy, w oskrzelach, w nabłonku nosa i w płucach, w pneumocytach typu 2. Czyli jakby cały ten układ może być zarażony, czyli my mamy objawy takie niespecyficzne, prawda? Dokładnie takie same jak ja od początku roku mam trochę kataru i nie jesteśmy w stanie tego rozróżnić od zwykłego przeziębienia. W związku z tym my sobie chodzimy i w części przypadków my wyzdrowiejemy i nawet nie będziemy wiedzieli, że byliśmy chorzy z powodu tego koronawirusa i to będzie znacząca większość przypadków. Szacuje się, że 80-85% przypadków ma przebieg łagodny, czyli podejrzewam, że jak Państwo chorujecie, jesteście przeziębieni, właściwie wszyscy jesteśmy przeziębieni gdzieś co roku, to po prostu nie będziecie w stanie tego rozróżnić. Co więcej, lekarz też nie będzie w stanie rozróżnić, ponieważ nikt nie jest w stanie na podstawie samych objawów dać diagnozy tego, co się dzieje. Natomiast u części osób właśnie, szczególnie z grup ryzyka, dochodzi do nagłego pogorszenia stanu zdrowia i do rozwoju zapalenia płuc i niestety do śmierci. Ale czemu mówię tutaj w kontekście właśnie śmiertelności? Dlatego, że to, co tutaj upływa znowu tydzień, 2 tygodnie od momentu zakażenia do momentu śmierci. W przypadku osób starszych ten czas jest krótszy statystycznie, w przypadku osób młodszych jest trochę dłuższy. Natomiast problem polega na tym, że to, co wszyscy robią, to jest podzielenie liczby przypadków śmiertelnych przez liczbę przypadków w ogóle, które zostały zdiagnozowane. I pojawiają się 2 problemy. Pierwszy problem to jest taki, że my patrzymy na punkt czasowy tutaj i mówimy, OK, tutaj zmarło powiedzmy 200 osób, a zarażonych jest 2000 osób, czyli śmiertelność jest 10%. Wszystko pięknie, tylko że tak naprawdę my obserwujemy przypadki, które były tutaj. Czyli my tak naprawdę powinniśmy porównać tą wartość, ile osób zmarło, do ile osób było zarażonych w punkcie 0, czyli w momencie, kiedy się pojawia ta diagnostyka. I wydaje się w tym momencie, że ta śmiertelność powinna być jeszcze wyższa w takim razie i pojawia się druga niewiadoma. Druga niewiadoma jest taka, ile osób jest chorych. Jeżeli ta infekcja może przebiegać bezobjawowo, to może tych chorych być bardzo dużo. Teraz się szacuje, że raczej bezobjawowo ona rzadko przebiega, to jest około 1% przypadków. Ale objawowe przejście tej choroby również może pozostać niezdiagnozowane. Czyli co się dzieje? Czyli w tym momencie my wiemy, ile osób zmarło, ale my nie wiemy, ile osób było chorych. Ta wartość może być bardzo, bardzo różna. I o ile takie proste dzielenie daje czasem wyniki, które wydają się jakoś przekonywujące, one nie do końca są pewne, więc my tak naprawdę nie wiemy, jaka ta realna śmiertelność będzie. Jeżeli podzielimy z kolei, zobaczymy, jaka jest liczba przypadków, które już mają swój wynik, czyli że pacjent albo wyzdrowiał, wyszedł ze szpitala, albo
zmarł, no tutaj ta śmiertelność jest znacznie wyższa. Także tutaj ocena tej śmiertelności na tym etapie w mojej ocenie jest niemożliwa. My to będziemy wiedzieli dopiero na jesieni, kiedy będą mogły zostać zrobione badania serologiczne i zobaczymy, ile faktycznie osób było chorych w czasie tej epidemii, czy też pandemii. No dobra, no ale to jest, czyli jest się czego bać, czy nie ma się czego bać? No w mojej opinii jest to na pewno sytuacja bardzo poważna. Jeżeli porównamy śmiertelność nawet tych optymistycznych wariantów, czyli tam 1-4%, to jest ten optymistyczny wariant, czy tych wariantów podawanych przez WHO, czyli 3,4%, to jest to znacznie więcej niż grypa i powinniśmy do tego podejść absolutnie poważnie. Na pewno nie jest to wirus eboli, bo też to jest tak przedstawiane w mediach bardzo często, że przyjdzie pandemia, wszystkim się przypominają filmy z Dustinem Hoffmanem. To tak nie będzie wyglądać. Ludzie nie będą umierali na ulicach. To jest ciężka choroba układu oddechowego. W lekkiej postaci przejdzie kompletnie niezauważona, nie pozostawi, miejmy nadzieję, żadnych śladów. Czyli w mojej opinii jak najbardziej trzeba podejść do tego poważnie, nie traktować tego jako jeszcze jednej kaczki dziennikarskiej, tylko naprawdę obserwować, co się dzieje. No ale drugie jest pytanie, czemu? Czemu akurat ten wirus ma ten sukces? Czemu on akurat się sprawdził i czemu nie ebola? Mieliśmy epidemię eboli parę lat temu. Tam zmarło znacznie więcej osób, natomiast to trochę nas ominęło, bo no to było troszkę w innej części świata, nigdy do nas nie przyszło. Czemu tam to do nas nie przyszło, a to do nas przyszło? Jakiś czas temu prowadziłem wykłady generalnie właśnie z wirusologii, ale też lekkim naciskiem na to, żeby pokazać, w jaki sposób te wirusy się przenoszą i w jaki sposób i co decyduje o tym ryzyku. I no muszę przyznać, że ten wirus ma dosyć takie imponujące parametry, dlatego że po pierwsze dosyć długi okres inkubacji, czyli możemy pojechać do tych Stanów na konferencję. Po drugie wydaje się, że człowiek może być zakaźny zanim te objawy się pojawią, a na pewno się staje zakaźny w momencie jak ma katar, czyli my możemy mieć troszkę kataru i my zarażamy wszystkich dookoła siebie. Więc ten wirus roznosi się po całym świecie. Druga rzecz jest taka, że w przypadku SARS-u też tak było, on był bardzo zakaźny. Natomiast udało się te przypadki wyłapać. Dlaczego? Dlatego, że on był właśnie zbyt poważny. Te przypadki były zbyt poważne, zbyt widoczne i dało się w jakiś sposób je izolować. Dało się wyizolować i dało się tą infekcję zdusić. Natomiast jest na tyle, co ja widzę, co jest dużym zagrożeniem ze strony tego wirusa, to jest to, że śmiertelność to jest śmiertelność, ale konieczność hospitalizacji wydaje się tutaj no, jeszcze większym problemem tak naprawdę, bo szacuje się, że to jest tam około 15%, to się waha w zależności od miejsca. I to, co jest niebezpieczne, to jest to, że, o czym wcześniej nie mówiłem, że to jest nowy wirus. To nie chodzi o to, że jest nowy z nazwy, tylko chodzi o to, że cała populacja ludzi jest wrażliwa na zarażenie. My nie mamy przeciwciał, nie mamy historii chorób, nie mamy szczepionek, w związku z tym nie wiemy, jak dużo osób zostanie zarażonych. Możliwe, że uda się go powstrzymać, tak jak teraz jest powstrzymywany w tej fazie takiej przedepidemicznej, dotrzymać do tego maja, temperatury wzrosną i problem sam zniknie. I tak naprawdę nawet jeżeli on wróci w kolejnym sezonie, to już tak naprawdę wszyscy będą przygotowani, to już będzie miało zupełnie inny obraz. Natomiast no, w tym negatywnym scenariuszu, kiedy bardzo dużo osób zachoruje naraz, problem polega na tym nie, że my będziemy umierali na ulicach, tylko że system tego nie wytrzyma, system zdrowotny również, dlatego że nie mówię nawet o Polsce, ale w żadnym kraju nie ma takiej wydolności, żeby 15% populacji w warunkach szpitalnych zaopiekować. W związku z tym tutaj to jest coś, o czym warto pamiętać. Dlaczego o tym mówię? Nie chcę straszyć absolutnie, natomiast mówię o tym dlatego, że to, jaką formę przybierze ta obecna epidemia, to zależy w dużej części od nas, ponieważ jedne działania, które są podejmowane na poziomie świata, czyli WHO, na poziomie kraju, czyli na przykład zamykanie szkół, to jest jedno, ale tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach, bo to my de facto decydujemy, czy my się zgodzimy na tą kwarantannę, czy my będziemy raportowali te informacje odpowiednim służbom, czy my będziemy trzymali się tej kwarantanny, bo jeżeli ja słyszę w telewizji, czy słyszę jakieś historie o tym, że pacjent uciekł, bo usłyszał, że ma iść na kwarantannę, no to człowieka po prostu, tylko znowu się pojawia pytanie, dlaczego on uciekł, bo to znaczy, no nie sądzę, żeby to był jakiś specjalnie zły człowiek, ale myślę, że jest po prostu, on sobie nie zdaje sprawy z konsekwencji, więc może to jest jakiś problem właśnie z tym, że niby to się powtarza cały czas, że to jest ważne, ale może po prostu nie wszyscy rozumieją, że to nie jest wbrew nim, tylko to jest po to, żeby chronić bliskich, chronić rodziny, chronić znajomych.
W związku z tym to jest pierwsza rzecz, czyli jeżeli ktoś wrócił z terenu zagrożonego albo miał kontakt z tym zagrożonym, no to jednak stosować się do tego, że jeżeli pojawiają się objawy, to trzeba coś z tym zrobić, nie można tego zostawić. Autoizolacja jest świetnym pomysłem, ale w tym wypadku raczej może słabo zadziałać, bo sam fakt, że służby wiedzą o tym, że ja byłem chory, mogą zlokalizować ileś osób, z którymi ja się zetknąłem wcześniej i ich również w jakiś sposób próbować zabezpieczyć, więc to jednak mimo wszystko ta informacja powinna przejść. Druga rzecz, też rozumienie z samej kwarantanny, czyli jestem na kwarantannie, ale muszę iść po bułki, prawda, no bo też takie historie z życia wzięte słyszałem. Czyli ta kwarantanna, która polega na tym, że się izolujemy, a nie skażamy całej klatki schodowej i całego sklepu, tylko jednak pilnujemy tego. No i trzecia rzecz, tak naprawdę próby na poziomie pojedynczej osoby zatrzymania tego zakażenia. My nie mamy w tym momencie leków, to jeszcze o tym będę mówił, ale na szybko, nie mamy leków, nie mamy szczepionki, a nie mamy żadnych sposobów na tak naprawdę zapobieżenie chemiczne zakażenia się tym wirusem. W związku z tym to, co nam pozostaje, to są te dane, które są dostępne. Czyli po pierwsze, jeżeli ja jestem chory, to ja mogę zarażać ludzi dookoła. Jeżeli mogę zarazić ludzi dookoła, to po pierwsze mogę kaszlnąć i w tym momencie generuję aerozol, który jest silnie zakaźny. Ale mogę kaszlnąć, to jest właśnie to takie, czasami wydaje się trochę infantylne, że trzeba kaszlnąć w zdjęcie ręki. To dokładnie o to chodzi, żeby nie skazić całej, jak ja teraz bym kaszlnął tak, to bym skaził prawdopodobnie całą salę, a jak kaszlnę tak, to prawdopodobnie 2 metry ode mnie już będzie bezpiecznie. Więc takie proste rzeczy, jeżeli jestem chory. Jeżeli jestem chory, wtedy trzeba nosić maseczkę, nie? Jak jestem zdrowy i wykupywać, mieć zapas, jak na III wojnę światową, jakby one miały coś pomóc, bo one nie działają, te maseczki chirurgiczne. Ale jeżeli jestem chory, ja powinienem natychmiast dostać taką maseczkę i w takiej maseczce chodzić, a przynajmniej w jakiś sposób się zabezpieczyć, żeby właśnie nawet mówiąc w tym momencie pluję, więc ja, jeżeli bym chory, to skażam cały stół, cały ekran, właściwie wszystko. Czyli jeżeli mam jakiekolwiek objawy, właśnie zasłonić tą twarz, to wiele nam nie utrudni życia, a może, że tak powiem, zmienić losy tego, co się będzie działo w nadchodzących miesiącach. Druga rzecz, mycie rąk. To jest kolejna z takich rad infantylnych. Ja cały czas udzielam, wszyscy na mnie się patrzą, czyli nikt nie wie, co zrobić, trzeba myć ręce. To jest nieprawda. W momencie, kiedy ja stoję, nie kaszlę, prawda, bo jak kaszlę, to jak mówię, to poleci wszędzie, ale jeżeli mówię, to ten wirus wydaje się być przenoszony w stosunkowo dużych kroplach. Oczywiście doniesienia są kompletnie sprzeczne w zależności od źródła. Te badania empiryczne, które WHO podaje, to jest to, że tak naprawdę kilka metrów już od osoby, która jest zarażona, te krople aerozolu osiadają na ziemi, osiadają na stole i nie docierają tą drogą kropelkową. Czyli ja bym stał tam, to tak naprawdę ja oddychając się nie zarażę. Ale później przechodząc, jeżeli ja zrobię tak, no to już w tym momencie jest jakby po sprawie. Jedną z głównych ścieżek tak naprawdę są ręce właśnie, więc to mycie rąk to nie jest truizm, nie jest jakiś wymysł, tylko jest to faktycznie przerwanie jednej z tych ścieżek zakażenia, szczególnie, że na te badania, które są przeprowadzone i też my na innych wirusach z tej grupy prowadziliśmy, one faktycznie mogą przetrwać bardzo długo w środowisku, wydawałoby się nieprzyjaznym. Są RNA-wirusy, RNA jest niestabilne, wydawałoby się, że po godzinie powinno ich nie być. No tak jak patrzyliśmy w laboratorium, no to faktycznie z tydzień da się w temperaturze pokojowej przetrzymać, on zachowuje tą zakaźność. W tym wypadku są oczywiście warunki laboratoryjne, także to też trzeba traktować z jakimś dystansem, prawda, że w laboratorium to w świecie rzeczywistym to inaczej wygląda, temperatura się zmienia, światło i tak dalej, natomiast w takich idealnych warunkach są bardzo, żywotne to jest złe słowo, bo wirusy nie są żywe, ale bardzo trwałe i bardzo długo utrzymują tą zakaźność. Natomiast mają jedną wadę, tak jak pokazywałem na początku, to jest ten rdzeń z tym RNA w środku, który jest bardzo wrażliwy i to jest osłonięte otoczką lipidową z zanurzonymi w środku białkami. Ta otoczka jest lipidowa, czyli jest zrobiona z tłuszczów. W momencie, kiedy użyjemy mydła, słyszałem, że się mydło w Polsce kończy, to dobry znak. Jeżeli użyjemy tego mydła, to tą otoczkę lipidową uszkadzamy. W momencie, jak my ją uszkodzimy, to wirus przestaje być zakaźny. I tak naprawdę za pomocą, my nie potrzebujemy jakiś, nie wiadomo jaki system odkażający. Oczywiście, tak jak my pracujemy w laboratorium, my używamy bardzo silnych środków odkażających, ale też trzeba pamiętać, że my pracujemy z wysoko stężonym wirusem, więc tam to nasze narażenie jest jednak większe i musimy dysponować środkami, które w 100% zadziałają. Ale to mydło naprawdę w większości jest w stanie przerwać ten łańcuch zarażenia. No dobra, ale tak naprawdę kolejne pytanie, które jest bardzo ważne, co przed nami? Czyli czy ta epidemia odejdzie, czy ta epidemia zostanie? Tak jak mówiłem, w tym momencie absolutów nie ma i nie ma odpowiedzi
jednoznacznych. To, co tutaj Państwo widzą, ja w tym wykładzie posłużyłem się figurami, wycinami z publikacji, nie robiłem ich sam, bo powiem szczerze, że też teraz troszkę z czasem jest kiepsko. To jest bardzo fajne zestawienie takiej linii czasu, co się wydarzyło w przypadku SARS-u. Ja tutaj się posługuję SARS-em, bo mamy nadzieję, że to jest bliski kuzyn, więc on się zachowa podobnie. Pojawił się w listopadzie, zaczął przenosić się w obrębie Chin. W Chinach w marcu, 6 marca, w Chinach pojawił się wybuch tej choroby. 15 marca dano mu nazwę, że to jest SARS. Rozprzestrzenił się na świat i w kwietniu miał swoje maksimum, w maju zaczęła liczba spadać. My w tym momencie jesteśmy gdzieś tutaj, czyli przed nazwaniem SARS-u, co wskazuje na to, że w tej optymistycznym wariancie, jeżeli on faktycznie nie da rady utrzymać się w środowisku, no mamy jeszcze tak naprawdę, no powiedzmy 2 miesiące takiego stanu, który będzie zagrożenie. Jeżeli uda nam się tego utrzymać, właśnie przez te takie bardzo podstawowe rzeczy uda się utrzymać na niskim poziomie, to myślę, że może to przejść bez większych konsekwencji. I tak te konsekwencje będą ekonomiczne chociażby, ale bez większych konsekwencji społecznych czy takich szpitalnych. Jeżeli nam się nie uda tego utrzymać, no to mamy większy problem. No i tak jak mówię, my mamy nadzieję, że on się tutaj zatrzyma, ale też trzeba mieć z tyłu głowy, że te scenariusze zostaną napisane tak naprawdę przez rzeczywistość. No i jest jeszcze jedno pytanie tak naprawdę. Mówiłem o tych wirusach, które mamy, które gdzieś tam powodowały pandemię. Każdy z tych punktów to była pandemia. Tutaj mamy trochę więcej wiedzy, więc my widzieliśmy tę pandemię, ale to są wirusy, którym się nie udało. Te 4, które mamy, to były te najbardziej skuteczne, którym się udało zostać u nas na stałe. One teraz co roku występują. SARS-owi się to nie udało, MERS-owi się to nie udało. On występuje, ale to jest wirus zwierzęcy. Nigdy nie przekroczył tej bariery gatunkowej do końca. No i pytanie teraz, czy ten SARS-2 będzie tym właśnie zwycięzcą i zostanie z nami, czy on zniknie w pewnym momencie, jeżeli będzie sezonowy. I teraz jest jedna rzecz, która się rzadko gdzieś tam pojawia w tych informacjach, bo ta informacja o tej sezonowości to jest wszędzie w mediach i tak dalej, że tak naprawdę jeżeli on zostanie z nami, to on przestanie stanowić tak duże zagrożenie. Dlatego, że jeżeli zobaczymy na przykład na tego wirusa, najstarszego ewolucyjnie, każdy z nas do wieku 8 lat jest przynajmniej raz chory na tego wirusa. Jak robiliśmy badania serologiczne, to wyszło, że właściwie każdy z nas na tą chorobę zapada. I tak ostatnio w formie eksperymentu nawet takiego w głowie, co by się stało, gdyby osoba w podeszłym wieku, która nigdy nie miała kontaktu z tym wirusem, się zaraziła tym wirusem? Może efekty by były dokładnie takie jak w przypadku SARS-2. W związku z tym to, co się może wydarzyć, jaki scenariusz może być, to jest taki, że ten wirus stanie się endemiczny u ludzi, on będzie przychodził co roku, ale nikt go nie będzie traktował poważnie. To będzie przeziębienie. W momencie, jeżeli duża część populacji będzie odporna, przynajmniej częściowo odporna, ta liczba przypadków będzie stosunkowo mała. My nawet jeżeli nie jesteśmy w pełni odporni po tych zakażeniach na błonach śluzowych, to przynajmniej część osłony będziemy mieli, czyli ta choroba będzie mniej poważna. No jak się pojawi szczepionka, to już w ogóle problem się rozwiąże. I wejdzie to do kanonu i za 10 lat wszyscy będą wiedzieli, że są zarażeni SARS-2 i na nikim to nie będzie robiło kompletnie wrażenia, będzie się czytało w książkach o tym, że był SARS. Jak ja teraz czasem mam wykłady dla studentów, to większość ludzi nie wie, co to był SARS-1, prawda? No to było jakiś czas temu, ale podejrzewam, że taka sama historia będzie, pojawi się amnezja i cała sytuacja jakby przestanie robić wrażenie. Miejmy nadzieję, że taki właśnie będzie scenariusz. Teraz ważna kwestia, która jest poruszana właściwie zawsze, czyli diagnostyka, leki, szczepienia. Ja już o tym wspominałem w czasie wykładu. Pierwsza rzecz, diagnostyka. Jeżeli komuś się wydaje, że potrafi rozpoznać, patrząc na pacjenta, czy na siebie, czy na kolegę, czy to jest SARS, czy to jest grypa, czy to jest przeziębienie, to jest to nieprawda. No, nikt jeszcze, kogo znam, kto się tym zajmuje, nie stwierdził, po czym miałby to poznać. Objawy są identyczne właściwie, pomijając to, że w przypadku SARS-2 może dojść do rozwoju tego śródmieszczowego zapalenia płuc i też rozniesienia się tego wirusa po organizmie. Jedynym testem, który tak naprawdę na ten moment jest wiarygodny, jest zatwierdzony do stosowania. To są te testy, których w tym momencie używają właściwie wszystkie instytucje, czyli czy GIS, czy Narodowy Instytut Zdrowia, czyli testy oparte na diagnostyce molekularnej, czyli tak naprawdę na wykrywaniu, czy w naszej próbce znajduje się ten fragment RNA. Ten taki najpopularniejszy test to są jakby sprawdzanie w 2 miejscach za pomocą właśnie detekcji molekularnej tego genomu, czy te fragmenty znajdują się w naszej próbce.
Jeżeli się tam nie znajdują, to mówimy, że on jest negatywny. Jeżeli się tam znajdują, to mówimy, że jest pozytywny. Są próby wprowadzenia teraz testów opartych na detekcji białek wirusowych. Oczywiście za chwilę będą próby również, czy są próby stworzenia testów, które wykrywają przeciwciała u pacjentów, czyli wstecznie można stwierdzić, czy była infekcja. Natomiast na ten moment tak naprawdę te testy molekularne to jest taki złoty standard i z tego punktu jakby zaczynamy. W taki sposób wszystkie próbki, które trafiają do GIS-u czy do PZH są testowane. Druga kwestia, leki. Na ten moment też jakby wszyscy się zastanawiamy, czy można czymś to leczyć. Pojawiają się coraz to nowe doniesienia. W Chinach kilkaset prób klinicznych jest uruchomionych jednocześnie. Niestety ich wartość jest średnia, które mają na celu tak naprawdę nie stworzenie leków. Nikt z nas nie myśli teraz o tworzeniu leków de novo. To jest kompletnie nierealistyczne. Stworzenie nowego leku przeciwwirusowego to jak ma się szczęście, to są lata. W części przypadków to się nie udaje. Trzeba pamiętać, że w przypadku na przykład wirusa zapalenia wątroby dopiero niedawno, po wielu, wielu latach, kiedy wydawało się, że to jest kompletnie nieuczulona choroba, udało się znaleźć te leki. W przypadku wirusa HIV my dalej nie mamy leków, które pozwalają na wyleczenie pacjenta. Możemy tylko hamować tę chorobę, więc to nie jest wręcz powiedziane, że taki nowy lek da się stworzyć. Więc to, co się teraz robi, to są próby albo wykorzystania leków, które są opracowane w innych wskazaniach i zatwierdzone do stosowania w innych wskazaniach. I tutaj na przykład w przypadku chlorochiny jest takie podejście, to jest lek przeciwmalaryczny, który w laboratorium wydaje się hamować tego wirusa. Wiadomo, jak go podawać pacjentowi, wiadomo, że jest bezpieczny i są próby kliniczne, które mają ocenić jego skuteczność. Akurat w tym wypadku mam pewne wątpliwości, ale jakby samo podejście jest bardzo słuszne, czyli jakby zmiana celu wykorzystania leku. I druga grupa to są leki, które zostały opracowane w przeszłości przez firmy naukowców w celu właśnie leczenia takich chorób jak ta. To są tak zwane leki przeciwwirusowe czy przeciwkoronawirusowe, na przykład akurat w tym przypadku o szerokiej specyficzności. To jest inhibitor polimerazy wirusowej, który został opracowany i tak był przez wiele lat opisywany jako taki inhibitor, który nie zostanie wprowadzony w takim świecie rzeczywistym, codziennym, bo leczenie przeziębienia za pomocą inhibitora polimerazy, który może być toksyczny, jest bez sensu właściwie. Natomiast jeżeli pojawi się epidemia czy pandemia wirusa odzwierzęcego nowego, to możemy go zastosować. To jest jakby na ten moment najbardziej obiecający produkt. To produkuje Gilead, który w tym momencie wszedł już w fazę testów klinicznych nie tylko w Chinach, ale też w Stanach. No i mamy nadzieję, że on się okaże skuteczny. Też nie można sobie za wiele nadziei po tym leku robić, ponieważ trzeba pamiętać, że przy pewnej skali epidemii produkcja odpowiedniej ilości leku, żeby podać wszystkim, jest po prostu niewykonalna. Natomiast na pewno to będzie jakieś wsparcie, żeby na przykład ograniczyć rozprzestrzenianie, czy ograniczyć efekty te dramatyczne tego zakażenia. Czyli to jest to, czym dysponujemy, czyli tak naprawdę na ten moment leczenie objawowe. Nie ma żadnych dowodów na to, że cokolwiek z tych leków działa, które są na rynku. Mimo tych wszystkich informacji, które się w mediach czy tam w internecie pojawiają o cudownych lekach, nie ma potwierdzonego w mojej skuteczności żadnego specyfiku dostępnego na rynku. I ostatnie pytanie szczepienia, ostatnia kwestia szczepienia, czyli kiedy będzie szczepionka, bo to się nas zalewają firmy czy też naukowcy informacjami o tym, że w ciągu 6 tygodni wyprodukują szczepionkę. Firma ze Stanów ogłasza, że wyprodukowała tą szczepionkę. No w mojej opinii to jest kompletnie nierealistyczne. Jeżeli ktoś coś miał wspólnego ze szczepionkami, to wie, że wyprodukowanie szczepionki jest bardzo proste, ponieważ polega na tym, że najprościej to wziąć wirusa, zalać go formaldehydem i tak się te pierwsze szczepionki przecież produkowało i wstrzyknąć pacjentowi. Tylko są dwa problemy. Po pierwsze, to nie będzie skuteczne, albo jest mała szansa, że to będzie skuteczne. Druga sprawa jest taka, że trzeba zwrócić uwagę w przypadku tej grupy wirusów na bezpieczeństwo szczepionki, dlatego że jest takie zjawisko, które to w przypadku flawirusów jest częstsze, w przypadku na przykład wirusa dengi, że w momencie, kiedy zarazimy się jednym wariantem tego wirusa, powstają w naszym organizmie przeciwciała. My tą pierwszą infekcję przechodzimy całkowicie łagodnie, natomiast przy kolejnej infekcji te przeciwciała innym szczepem, czyli jakby trochę odmiennym wariantem, te przeciwciała, które są wytworzone przez nasz organizm, zamiast nas chronić, one nie blokują zakażenia, natomiast powodują, że ten wirus wykorzystuje te przeciwciała jako takie łączniki, żeby wejść do komórek naszego układu odpornościowego, czyli monocytów, makrofagów.
I kolejne zakażenia właśnie wirusem dengue są bardzo, bardzo poważne i tam ta śmiertelność już jest na poziomie takim znaczącym. To się nazywa, zależne od przeciwciał, wzmocnienie zakażenia i to jest opisywane głównie dla dengue. Natomiast wiadomo, że na przykład w przypadku kociego koronawirusa również ten mechanizm występuje i prowadzi do właściwie 100% śmierci zwierzaków. W przypadku tych wirusów my nie wiemy w tym momencie, natomiast na pewno przy szczepionce trzeba tą część rozważyć. To jest też podnoszone już wszędzie publicznie, że trzeba rozważyć to bezpieczeństwo. W związku z tym wyprodukowanie szczepionki, ja naprawdę wierzę, że to się da zrobić w kilka tygodni, ale to, że ta szczepionka będzie dostępna w czasie tej epidemii, ja nie wierzę. Mam nadzieję, że nie mam racji, bo to też może być tak, że ten świat gdzieś pójdzie do przodu takim krokiem, który zrobi niesamowite wrażenie. W mojej opinii na ten moment to, czym dysponujemy, to jest zdrowy rozsądek i właśnie mycie rąk, które ma jakiś głębszy sens. Słuchajcie, i tak naprawdę wiele więcej to na ten moment nie wiadomo, przynajmniej ja nie wiem. Oczywiście można mówić tutaj o aspektach molekularnych i tak dalej. Myślę, że nikt nie jest tym specjalnie zainteresowany. Jeszcze zdjęcie moje ulubione właśnie z naszego labu BSL-3 to jest część mojego zespołu. To jest ta komora rękawicowa, w której część tych prac prowadzimy. Oczywiście to jest w formie przed uruchomieniem, więc nic tam złego nie ma, kiedy to zdjęcie było robione. I co? I bardzo Państwu dziękuję za obecność. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania, to spróbuję przynajmniej na nie odpowiedzieć. Nie obiecuję, że będę umiał. Szansa, że pojawią się mutanty tego wirusa po pasażowaniu przez populację ludzi? One się cały czas pojawiają. Także w tym momencie nawet śledzimy ewolucję za pomocą mapowania tego, jak te warianty wyglądają, bo każdy właściwie pasaż właśnie w populacji skutkuje pojawieniem się kilku mutacji punktowych. My zresztą chcemy się teraz włączyć w monitorowanie tego na terenie Polski, żeby robić właśnie pełne sekwencjonowanie genomowe tych izolatów, które pojawiają się, czy izolatów próbek, czy wariantów, które pojawiają się na terenie Polski. Natomiast to jest naturalne, że te warianty się pojawiają. Te doniesienia o tym, że istnieje szczep L i szczep S, czyli ten wysokopatogenny, niskopatogenny, oczywiście to jest możliwe, natomiast w mojej opinii nie ma żadnych podstaw, żeby mówić, że tak w tym momencie się wydarzyło. Tak, będą pojawiały się warianty, one będą się dzieliły na różne grupy w zależności od terytorium, natomiast to nie oznacza, że pojawią się wysoce patogenne, niskopatogenne, po prostu tak ma, to jest naturalna zmienność. Znaczy, że nie ma jakiegoś rdzenia konserwatywnego w tym wirusie, który mówi potencjalnym celem leki? Są właśnie takie białka, które są bardzo konserwatywne, na przykład to białko właśnie polimerazy RNA, dlatego ten lek został wybrany. Tam tak naprawdę między nawet bardzo daleko oddalonymi gatunkami, tam jest około 90% podobieństwa. I tak, są próby celowania właśnie w te miejsca, które mogą być najbardziej konserwatywne i stąd był cały koncept stworzenia tego remdesiviru już dawno temu, żeby stworzyć właśnie, wykorzystać te stałe elementy. Natomiast my dalej nie wiemy, czy to się sprawdzi. To jest tak naprawdę teraz crash test. Ostatnie pytanie, co jest receptorem? Jakie białko jest receptorem tego wirusa? To jest dosyć ważne pytanie. Receptorem jest białko ACE2, to jest enzym konwertujący angiotensynę typu drugiego. To jest ważne dlatego, że część patologii związanej z zakażeniem jest związana właśnie z tym, że ten wirus wykorzystuje to białko. To jest białko, które uczestniczy w szlaku angiotensynowo-geninowo-aldosteronowym, który jest odpowiedzialny za utrzymanie równowagi również w naszych płucach. W momencie, kiedy dochodzi do zakażenia, dochodzi do specyficznego obniżenia poziomu tego białka w tkance płucnej. To jest przez same te białka strukturalne przeprowadzane, jakby wykazano, że to wystarczy. Obniżenie tego poziomu powoduje, że płuca mogą ulec uszkodzeniu samo w sobie. Więc to jest bardzo istotne pytanie. I ten receptor, czyli ACE2, jest właśnie na komórkach urzęsionych, wyścierających przewodzące drogi oddechowe, jak i na pneumocytach typu drugiego. Chciałabym wiedzieć, zgłaszam, że moje objawy jak najbardziej odpowiadają podawanym mediom. Jak długo mam czekać na to, żeby wiedzieć, czy to jest koronawirus, czy 14 dni czekać i jeżeli nie ma objawu, to jest ok, ale To znaczy, jeżeli powiedzieć, bo tam jest bardzo istotne, czy objawy są dla koronawirusa, czy po prostu typowe przeziębienie. Objawy są takie jak przy każdym innym przeziębieniu. Czyli nie ma takiego ośrodka, powiedzmy, że zgłaszam się do ośrodka zdrowia w gminie Zagnańsk czy w gminie i pan mi
biorą wymaz czy... Jeżeli wezmą wymaz, Tak. to Jak jest, długo trwa jest test. ta analiza? Analiza ile trwa? Sama analiza, czy sama analiza powiedziałbym, że no izolacja to jest, ja mówię o tego, ile trzeba w laboratorium pracować. Około godziny bym powiedział na izolację, plus no, 1,5 godziny na analizę na real time. Czyli około 2 godzin to jest sama analiza, ale jeszcze tutaj do tego dochodzi sam proces. Ta analiza to jest 100% pewności, że nie jest to koronawirus, czyli po tych 2 godzinach mogę iść, załóżmy, na To znaczy tak, jeżeli pacjent, bo to też były kontrowersyjne sytuacje, jeżeli pacjent był eksponowany i się go bada w czasie tej kwarantanny, on nie ma objawów, to on może wyjść negatywny, natomiast on tak naprawdę jest zarażony. Dlatego, że dopóki nie mamy objawów, ten wirus będzie w zbyt małej ilości, że go znajdziemy. Jeżeli już mamy objawy, to wyniki tego testu są wiążące. Czyli o ile dobrze zrozumiałam, 14 dni i analiza niekoniecznie może być... Znaczy nie, po 14 dniach, jeżeli ktoś, na przykład powiedzmy, że ja jestem eksponowany, spotkałem się z kimś, na przykład kto przyjechał z Włoch, później się dowiaduję z mediów, że ta osoba, ja się odsunę, ta osoba na przykład zdiagnozowano u niej zakażenie koronawirusem. Ja teraz dzwonię do GIS-u i mówię, słuchajcie, jest taka sprawa i mówię, proszę zostać w domu na kwarantannie i proszę nie wychodzić, może to być pilnowane mniej lub bardziej. I przez te 14 dni ja nie mam objawów. To nie szkodzi. Ja mogę po 7 dniach nie mieć objawów, ale nie mogę wyjść sobie, bo stwierdzę, że skoro nie ma objawów, to jest fajnie. Jeżeli ja w ciągu tych 2 tygodni nie mam kataru nawet, to po tych 14 dniach mówię, słuchajcie, okej, jestem zdrowy i zgodnie ze wszelkimi badaniami to jest wystarczające. Natomiast jeżeli mi się pojawi katar albo zacznę kaszleć, to w tym momencie trzeba pobrać próbkę i wtedy trzeba zrobić analizę. I wtedy ta analiza będzie wiążąca. Do momentu, kiedy ja mam objawy, no... Czyli ta analiza nie jest czy po godzinie w przypadku wystąpienia objawów jest wiążąca i jest tak. 100% pewności, że... No chyba, że ktoś coś chrzani, prawda? Ale to jakby... To już jest... Ja mówię tylko i wyłącznie o tym, jak wygląda sam test i jak to powinno wyglądać. Okej. Bardzo proszę, pan Francesco Ciakosa, Instytut Fizyki. Pytanie, tutaj jest na stronie PAP. Tak. Teraz jest tak, w Niemczech jest ponad 1600 przypadków, a tylko 3 pacjentów zgonów. Doskonałe pytanie. Dlaczego? Znowu, tak naprawdę to wszystkie interpretacje, które się teraz pojawiają, są wyłącznie interpretacjami. Ja mogę przedstawić swoje interpretacje. Moja interpretacja jest taka, że w Niemczech wyłapano właściwie większość tych przypadków zero. W związku z tym znane są praktycznie wszystkie przypadki, które są zarażone. W tym momencie, jeżeli wiemy o tych wszystkich przypadkach i mamy bardzo dobry system służby zdrowia, możemy każdego dać, jeżeli potrzebuje, pod tlen, na respirator, możemy mu udzielić pełnej pomocy, to ta śmiertelność będzie spadać. Jeżeli jest scenariusz włoski, czyli liczba chorych przekracza możliwości szpitali, ci chorzy, którzy mają ciężkie objawy, nie dostają tej pomocy, którą powinni i wtedy śmiertelność rośnie. Więc to jest moja interpretacja, że tutaj też bardzo dużo zależy od pomocy, dlatego tak naciskałem na to, że to od nas zależy, co się wydarzy. Bo szpital nam pomoże, jeżeli szpital da radę nam pomóc, natomiast jeżeli przekroczymy pewną granicę, to już może być problem. Ja mam pytanie też do tego. Jest doktorant, który wrócił z Włoch i teraz jest na kwarantannie. Dlaczego nie było możliwe robić dla niego test? Ponieważ jeżeli nie mamy objawów, to na teście wyjdziemy negatywni. Będzie wynik ujemny, bo ten wirus musi się namnożyć, czyli on musi już zacząć szaleć w moim organizmie, żebym ja był w stanie go znaleźć. Wcześniej to są pojedyncze cząstki. Nie ma takiego testu, żeby znalazł jedną cząstkę, która gdzieś tutaj siedzi schowana, jeszcze jest przytłumiona przez nasz układ odpornościowy. Także tak, nie ma takiego testu, po prostu także kwarantannę nie przeskoczymy. Okay. To znaczy bardzo fajnie by było, ale nie ma takiej przepustowości, nie ma takiego testu. My też pracujemy nad tym, żeby stworzyć, też z kilkoma firmami zaczęliśmy współpracę, żeby taki test stworzyć, taki właśnie przenośny, żebyśmy byli w stanie przebadać pacjentów na lotnisku na przykład. Jeżeli ktoś przylatuje, ma objawy kataru, my nie pytamy, nie robimy z nim wywiadu, tylko osoba musi nam napluć na sensor i po 5 minutach mówimy, dobrze, dziękujemy, do widzenia. Na ten moment tego nie ma. Tak, pracujemy nad tym, próbujemy to zrobić. Wszyscy zresztą, nie tylko my, tylko cały świat, żeby coś takiego zrobić. Na ten moment jest to niedostępne. Musi to iść do laboratorium referencyjnego i duży screening jest po prostu bardzo trudny.
właśnie szczerze mam taką nadzieję. Nie wiem. Nie, bo to nie chodzi o to, że on jest wrażliwy na temperaturę. Bo temperatura rzędu 40 stopni to jest białko z kwasem nukleinowym. On będzie trochę szybciej degradował, to nie chodzi o to, że jest wrażliwy czy niewrażliwy. Chodzi o to, że jakby ta koncepcja, która jakby panuje, czemu te wirusy są sezonowe, to jest taka, że w momencie, kiedy jest teraz, ja teraz kaszlę sobie, ten wirus spadnie na podłogę i on będzie, powiedzmy, żywotny dzisiaj przez 3 dni, prawda, żywotny, czyli będzie zakaźny. Jeżeli będzie wyższa temperatura, zmieni się wilgotność, będzie światło, więcej światła, to możliwe, że to, ile on jakby przetrwa zakaźny na tej powierzchni, to nie będzie 3 dni, to będzie godzina, więc szansa na zarażenie spada. Więc jeżeli ja się tym zarażę, to nawet przy 45 stopniach ja dalej będę tak samo chory, ale mam mniejszą szansę, ponieważ to środowiskowe skażenie znacznie szybciej spada. Także to jest ta koncepcja, którą ja wierzę, a czy tak się stanie, to nie wiem z prostego powodu, że ja wymyślam teraz pewne temperatury, wilgotność. My nie wiemy dokładnie, które czynniki są w tym momencie kluczowe i nie udało się do tej pory dla wirusów tego stwierdzić, czemu akurat tak się dzieje. Są różne, prawda, badania takie przyczynkowe, ale w wersji populacyjnej, epidemicznej trochę nam wymyka się to spod kontroli. Co jest w tym momencie kluczowe? Czyli to, co się teraz dzieje na przykład w oświacie, zamykanie, odwoływanie zajęć, to jest dobry kierunek. Powiem to tak. Ja bardzo uważam na to, żeby mówić takie rzeczy, czy zamykać szkołę, czy trzeba, czy nie trzeba. To są bardzo trudne decyzje. To są bardzo trudne decyzje. Ja do wczoraj mówiłem, że dopóki nie ma sygnału, że trzeba zamknąć, to żeby nie robić samowolki, niech każdy nie pisze swoich scenariuszy. Jeżeli się pojawi taki sygnał, to znaczy, że trzeba zamknąć. Dlatego, że no jednak mimo wszystko musimy wierzyć, że 3 statystycy, 3 epidemiolodzy, którzy mają dostęp do pełnych danych dotyczących i ruchów ludności, nie tylko samych przypadków, w wszystkich przypadkach wiemy, bo to akurat jest naprawdę dostępne publicznie od razu, tylko nawet same ruchy ludności na temat częstości kontaktów i tak dalej, oni na bazie tych danych mogą oszacować ryzyko. Jeżeli ono przekroczy pewien próg, wtedy oni decydują, że trzeba to zamknąć. Rozumiem, że teraz doszło do takiej sytuacji i to nie jest łatwa sytuacja również dla polityków, ponieważ dla gospodarki. Konsekwencje tego będą dramatyczne, ale skoro politycy, za przeproszeniem, przed wyborami podjęli taką decyzję, no to jednak ja bym zakładał, że mieli ku temu powód i że należy się dostosować, a nie jest to najlepszy moment na kontestowanie tego, co się wydarzy, bo trochę jest zbyt poważnie. Także jeżeli zamykanie szkół, to jest tak naprawdę kolejne przecinanie kolejnych węzełków, czyli to jest to, co mówiłem. Każdy na swoim poziomie musi próbować w tym momencie spowolnić tą podróż i może w ten sposób my się tak naprawdę bez szkód wyjdziemy bez dużych. Pobijani na pewno, bo już jesteśmy pobijani. Ale miejmy nadzieję, że to się uda gdzieś. Mogę jeszcze jedno pytanie, takie diaboliczne trochę. Bo koszt ekonomiczny jest olbrzymi, koszt społeczny też. Co by się stało, gdybyśmy sobie dali spokój z tymi... I pozwoli przejść. Tak. Ja wiem, ja też o tym myślałem i wydaje się to tak naprawdę takim brutalnym, ale logicznym rozwiązaniem jest jeden problem. To, co widzimy we Włoszech, jeżeli system służby zdrowia nie wyrabia, to ta śmiertelność nie jest już 3%. W tym momencie jest ile? Chyba 6%? A cały czas są leczeni. Jeżeli cała 60% populacji... Może być tak, że będzie 10% śmiertelności, jeśli nic nie zrobimy. Tak. Jak zrobimy, będzie 1. No, dokładnie. To jest tego typu... Dokładnie. Mamy Włochy i Niemcy, porównanie dwóch systemów, gdzie w jednym przypadku wydaje się, że udało się utrzymać to na pewnym poziomie. Zobaczymy, co będzie dalej. To nie znaczy, że w Niemczech nie będzie za chwilę dokładnie tego samego. To trochę próba łapania, prawda, dymu. A we Włoszech, gdzie jakby to się rozpanoszyło, bo nikt nie zwrócił na to uwagi, ja bym nawet tego niedbalstwem nie nazywał, po prostu mieli pecha. To się rozpanoszyło i przekroczyło możliwości służby zdrowia, teraz śmiertelność rośnie. Tylko, że z społecznego punktu widzenia, jak braknie wody, braknie żywności, będą rozruchy, to śmiertelność też będzie. Także oczywiście, ale ja myślę, że jak 60-70% jednocześnie będzie chora, to właśnie to się wydarzy. A jeżeli będziemy mieli lockdown, czyli nawet będzie izolacja, to koszty ekonomiczne będą duże, ale elektrownie będą cały czas pracować. Więc myślę, że ten scenariusz negatywny właśnie mówi o tym, że po pierwsze śmiertelność, jeżeli wszyscy zachorujemy naraz, po drugie efekty społeczne, które mogą nas przygnieść troszeczkę. Także ja jednak jestem za tym. Też sobie to pytanie zadałem w pewnym momencie, bo ono nie jest tak absurdalne, jak się wydaje. Czy po prostu nie, tak jak w przypadku, bo to się wydaje takie właśnie abstrakcyjne. Natomiast świńska grypa, 2009 rok. Ta świńska grypa teraz jest, my co roku na nią chorujemy przecież. Ten wirus nie zniknął. Była wtedy klasyczna pandemia, tylko była bardzo mała śmiertelność, bardzo mały wpływ społeczny. To przeszło jak huragan przez cały świat i co roku mamy teraz jako grypę sezonową, mamy dwie grypy, już nie jedną tą H3N2, tylko tą H3N2 i H1N1, czyli tą świńską. Co jakiś czas na Onesie pojawia się sensacyjny artykuł, że u 3 osób wykryto świńską grypę. No i podobnie jak iluś set milionów na świecie. Także
Także to też jest jakiś scenariusz już absolutnie do rozważenia, natomiast w mojej opinii no to mogłoby być trochę zbyt brutalne, że tak powiem, w efektach. Także. Bardzo proszę, pan poseł Uściński. Jakby pan zinterpretował fakt, że szczepionki przeciw na przykład grypowe, które są powszechnie zalecane, pewne grupy populacji przenoszą jak gdyby skutek odwrotny. Ja sam jestem tego przykładem, moja rodzina jest również tym przykładem, gdzie my po dwukrotnym szczepieniu byliśmy obłożnie chorzy, podczas gdy nasi sąsiedzi całkiem łagodnie przechodzili podobne infekcje. Powiem szczerze, że nie będę tego interpretował, bo nie jestem immunologiem. Wymaga to trochę głębszej wiedzy w tej dziedzinie i też zależy to od przypadku. Nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie, zresztą grypą ja się nie zajmuję, także przepraszam, ale nie potrafię odpowiedzieć na Pana pytanie. No i bardzo proszę, pani Jeszcze poseł. pytanie to byłoby odnośnie badań przesiewowych i opracowania sensoru, który pozwoliłby Tak. od razu stwierdzić, tak jak Pan podał przykład, Panie Profesorze, na lotnisku, czy jestem chora, czy nie jestem chora, czy muszę się podać kwarantannie. Czy którykolwiek z tych wirusów, o których Pan wspominał, dla któregokolwiek z tych wirusów opracowano taki sensor? Czy opracowano taki sensor? Opracowano takie sensory dla w wersji laboratoryjnej na pewno, takie szybkie reakcje typu amplifikacja termalna. Opracowano w laboratoriach i nigdy z tych laboratoriów nie wyszły, ponieważ nikt nie był zainteresowany. Więc technologia jest, dla grypy takie sensory są dostępne, zresztą to jest rzadko stosowane w Polsce, ale dla wirusów takich jak wirus grypy czy wirus RS, który jest poważnym problemem u dzieci, są dostępne takie testy jak testy ciążowe, na które można nabrać, pojawia się krążek, prawda? Są dostępne nowe generacje, które wykorzystują właśnie sensory elektroniczne, natomiast na rynek wchodzą te, które mają szansę zarobić na tym, że tak powiem. Właśnie to miało być. Taka jest rzeczywistość, prawda? No, Czy że- to chodzi o pieniądze tylko i wyłącznie, że się po prostu jest To jest opłacalne? technologicznie, dlatego ja właśnie mówię o tym, że te sensory gdzieś tam są w zasięgu naszej ręki, ponieważ to jest technologicznie możliwe, tylko jakby wcześniej nie było, w przypadku zwykłego przeziębienia jest to nieopłacalne. Mamy kilkanaście wirusów, które powodują przeziębienie, a w przypadku szczepionki to jest odwrotny problem. Że my mamy właśnie tak naprawdę technologicznie mamy problem. Od 2002 roku próby stworzenia szczepionki na koronawirusy są prowadzone. Z jakiegoś powodu to się jeszcze nie udało. O ile wytłumaczone jest, że w przypadku SARS-1 to się nie udało, bo on zniknął. No, to komu się opłaca robić szczepionkę na wirusa, którego nie ma. To od 2012 roku mamy wirus MERS, który dla nas jakby jest kompletną abstrakcją, ale na Półwyspie Arabskim jest poważnym problemem, po pierwsze ludzkim, a po drugie ze zwierzakami. Tam wielbłądy są bardzo ważną częścią świata i one chorują na ten wirus MERS i oni naprawdę są skłonni bardzo duże pieniądze zainwestować, żeby uchronić się przed chorobą, jednocześnie uchronić te zwierzaki. Mimo tego, że bardzo duże pieniądze były zainwestowane, że wiadomo, że jest to ważne, na ten moment nie udało się stworzyć efektywnej szczepionki. Miejmy nadzieję, że to się zmieni przez stopień zaangażowania całego świata, ale no, gwarancji na ten moment nikt nie da. Także. Krótkie pytanie. Czyli jeśli chodzi o wirus MERS, jesteśmy bezpieczni tylko dlatego, że nie mamy kontaktu z wielbłądami, tak? Że on się nie przenosi między ludźmi, bo tak naprawdę wtedy kontakt z wielbłądami... Wielbłąd i człowiek. Tak, wtedy. Albo kawałek wielbłąda, prawda? Też, Dziękuję. Proszę Państwa, czy to wszystkie pytania? To dziękuję panu profesorowi raz jeszcze. bardzo dziękuję.